Cześć, mam na imię Piotr i dzisiaj film nieco eksperymentalny. Wpadłem ostatnio na pomysł, aby nakręcić coś, czego jeszcze na tym kanale nie było. Materiał o świeżo zrealizowanym projekcie w Aarhus, w Danii. Wybrałem do tego projekt, który nie odbił się bez echa w lokalnych mediach. Raz, że znajduje się on w reprezentacyjnej części miasta, w zasadzie nad samym waterfrontem. Dwa, że zaprojektowała go jedna z najsłynniejszych duńskich pracowni, pracownia BIG. Mowa o budynku mieszkalnym, który nazywa się dokładnie tak samo jak miejscowość, w której się znajduje, czyli Aarhus. Jak już widzicie, zdecydowanie wyróżnia się on swoją wielkością i formą w krajobrazie miasta. Ten dosyć duży budynek, znajdujący się nad samym waterfrontem, to tak naprawdę kompleks budynków. W jego skład wchodzi oczywiście główny charakterystyczny budynek mieszkalny, domki rekreacyjne znajdujące się na południe od głównego budynku oraz niski budynek wielofunkcyjny znajdujący się na zachód od głównego budynku. Mając ten podstawowy opis za sobą, przyjrzyjmy się nieco lepiej projektowi. Zresztą niech teraz cały kompleks sam o sobie trochę opowie. Ten charakterystyczny budynek wydaje się być dosyć duży jak na istniejący kontekst. Natomiast należy zanurzyć się nieco głębiej, żeby tak naprawdę zrozumieć, dlaczego on wygląda właśnie tak, a nie inaczej. Znajdujemy się w Aarhus, w drugim z największych miast Danii. Nowy budynek BIG-a znajduje się w części portowej, a dokładnie w porcie północnym. Ten obszar to tak ciekawy temat pod studium przypadku, że może zrobię kiedyś o nim osobny odcinek. W skrócie, był to kiedyś port handlowy, który rozpoczął dekadę temu proces przemiany w nową dzielnicę mieszkaniowo-biurową. Dodatkową informacją potrzebną do zrozumienia kontekstu omawianego budynku jest to, że jest to pierwsza z 3 planowanych dominant dla tego obszaru. Pozostałe to właśnie budowane Nikolinehus po stronie zachodniej dzielnicy i Lighthouse, 140-metrowy wieżowiec budowany na wschodnim narożniku Cypra. Mając za sobą podstawowy kontekst, przyjrzyjmy się działce omawianego budynku. Budynek mieszkalny otrzymał niełatwą działkę do zagospodarowania, bowiem na kształcie równoległoboku o 2 bardzo ostrych, jak na działkę budowlaną, kątach. Budynek wielofunkcyjny po zachodniej stronie był łatwiejszy do zaprojektowania. Domki rekreacyjne po stronie południowej są zaś elementem dodatkowym do kompleksu, stojąc w zasadzie na terenie publicznym. Przyjrzyjmy się samej idei budynku, która jest dosyć prosta. Jak wspomniałem, projektanci musieli się mierzyć z dosyć niewygodną działką, stojącą w dość reprezentacyjnej części miasta. Postanowiono więc w zasadzie przestrzegać zapisu planu lokalnego w kontekście wysokości 3 punktów działki: zachodniego, północnego i wschodniego. Następnie projektanci, starając się balansować intensywnością zabudowy, stworzyli też miejsce na dziedziniec wyniesiony na poziomie pierwszym mieszkalnym. Aby zwiększyć atrakcyjność apartamentów, postanowiono też dodać liczne tarasy, używając do tego powierzchni dachów.
Warto też dodać, że parter budynku mieszkalnego przeznaczony jest na wejścia do niego oraz przede wszystkim liczne usługi, co wcale nie jest typowym rozwiązaniem w Danii, ale rozwiązanie to jest bardzo powszechne wśród projektów Biga. W nowej realizacji pracowni Bjarke widać liczne patenty, które zostały do perfekcji opanowane poprzez wcześniejsze ich realizacje. Bawienie się narożnikami budynku chociażby można znaleźć w jednej z ich ostatnich realizacji, Via 57 West w Nowym Jorku, gdzie mamy dosyć dużą czworokątną działkę z wyniesionym budynkiem, tak naprawdę wieżowcem, który uzyskał w środku dziedziniec. Samo opuszczanie południowego narożnika budynku, żeby wpuścić więcej światła, żeby lepiej przewietrzyć sam dziedziniec i mieszkania, to już jest coś, co znamy od dawien dawna, to znaczy od samego chociażby projektu 8 House w Kopenhadze. I absolutnie nie są to zarzuty. Można by wręcz powiedzieć, że pracownia wyciągnęła bardzo dużo z wcześniej istniejących mankamentów z poprzednich realizacji. Tak jak na przykład VM House w Kopenhadze, gdzie przez gigantyczne ilości szkła zastosowane w projekcie budynek dosyć łatwo się przegrzewał, jak i za dużo światła dostawało się do samych wnętrz. Tutaj, jak widać na tych ujęciach z dziedzińca, aby uzyskać efekt odbicia nieba na fasadzie, użyto szkła zwykłego i bardzo refleksyjnego o zmniejszonej przepustowości światła. Ta otwarta przestrzeń wspólna zawiera jednak dosyć małą ilość atrakcji dla mieszkańców. Jest to w zasadzie miniaturowe boisko do koszykówki i 2 huśtawki. Dużo atrakcyjniejsza wydaje się być panorama na miasto ze wspólnego terasu. O ile na dziedzińcu wiodące materiały to beton i szkło, tak od zewnątrz jest to beton, szkło i drewno. Wróćmy jednak do samego budynku. Znajduje się w nim dosyć dużo ciekawych detali, łącznie z ciekawym wykończeniem betonowych klatek schodowych i wejść do budynku. To tam właśnie znajdziemy betonowe ściany, które zostały optycznie zmiękczone zróżnicowanymi namalowanymi grafikami. Mając te informacje za sobą, przyjrzyjmy się jeszcze trochę budynkowi. To tyle na temat budynku, który został otworzony 2-3 tygodnie temu. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do końca nie wiedziałem, czego się spodziewać po tym filmie, dlatego że odbiega on bardzo mocno swoją formą od tego, co wrzucałem na kanał wcześniej. W każdym razie zachęcam do obejrzenia poprzednich filmów na kanale, jak i do wbijania na naszą grupę na Facebooku Architecture Noobs. Link poniżej w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.